Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Chwila po godzinie 7. I co? I nie ma prądu. Ale jak jestem w kontakcie z żoną, to w Dumaguete w ostatnim czasie, nawet jak byliśmy na uroczystościach, to nawet w ostatni dzień, kiedy mieliśmy spotkanie w domu, nie było prądu do godziny bodajże 16 albo 17. Także w Dumaguete jest to o wiele większy problem obecnie. Tutaj prąd został wyłączony jakoś w nocy, bo wiatrak przestał działać w pokoju. No ale jest chwilę po 7, jeszcze nie ma prądu. Czy w czym coś przeszkadza? No nie. No mi to w niczym nie przeszkadza, mam co robić. Na samym początku, jak zawsze, dziękuję za wszystkie komentarze, lajki i witam nowych subskrybentów. Niech się to niesie. O, ale akurat słoneczko wyszło mi na twarz. Dzisiaj będzie kolejny ciepły dzień i trochę popracujemy. A potem jeszcze po południu, po godzinie 13 mamy do zrobienia jedną rzecz. Ale to potem. Jakaś kawka, mały rozruch i weźmiemy się za kontynuację zrywania połowy drugiego piętra. No tak. I może trochę znowu posprzątamy, tym razem na zewnątrz, bo zalegają mi jeszcze z wczoraj rzeczy, które muszę umyć po kolacji. Zmiana planów. Możliwe, że zmiana planów odnośnie wyjazdu do Dumaguete jednodniowego, że będzie to inny dzień. No ale tu jeszcze nie jestem na 100% pewien. Z takich rzeczy bardzo ciekawych, elektryzujących, rzekłbym, mogę Wam powiedzieć, że ci, co oglądają mnie już jakiś czas, dobrze wiedzą, może są problemy z ziemią w San Juan, którą sprzedaje mama. No, że ta kobieta, Filipinka, podpisała umowę, że w 2 lata spłaci wszystko, zrobiła przedpłatę, ale płaciła dużo mniej niż miała płacić. No i nie spłaciła, nie wyrobiła się w tym terminie. W terminie 2 lat spłaciła tylko 1/3 kwoty na dobrą sprawę, czy tam 25%. No i jak wiecie, były uruchamiane już pewne procedury, prawnik tutaj do urzędu. No i w zeszłym tygodniu ta kobieta chciała zrobić kolejny przelew, jakiś tam drobny, poniżej 50,000 peso. Ale mama powiedziała, że nie przyjmuje od niej tej pieniędzy. No i co zrobiła ta oszustka? Zaskarżyła mamę do barangaju. I dzisiaj mama, dobrze, że jeszcze jest moja żona tam, Ernestin. Dzisiaj mama Ernestin idzie na rozmowę w barangaju. A co bardzo ważne, od dłuższego czasu mama z córkami dążyła do konfrontacji z tą kobietą, bo ona unikała kontaktu, było pismo od prawnika, że jeżeli nie będzie konfrontacji, to umowa jest wypowiedziana automatycznie. Także dzisiaj dojdzie do konfrontacji z tą kobietą, bo jesteśmy w takim momencie, co wam wspominałem, że ona już część tej ziemi bodajże 3 osobom sprzedała, zarobiła na tej ziemi więcej niż jakby spłaciła mamę, to już by i tak była na plusie, a mimo wszystko gdzieś te pieniądze zdefraudowała i nie zapłaciła. Także jesteśmy w takim miejscu, zobaczymy jakie będą informacje potem po prostu, ale jesteśmy w takim miejscu, żeby spłacić jej to, co ona wpłaciła, te groszowe sprawy, pozbyć się jej, a ludzie, którym sprzeda ziemię, to jest jej problem. Oni z nią pójdą do sądu i tak dalej. No chyba, że mama zaproponuje większą stawkę za tą ziemię, którą oni nabyli, no i będą chcieli oficjalnie, legalnie sobie tą ziemię kupić. A jak nie, to ciao bambino, arrivederci i bierzcie sobie Roenę do sądu, bo Roena, tak się nazywa ta kobieta. Także dzisiaj mają spotkanie w barangaju, zobaczymy jakie będą informacje w związku z tym, no ale zobaczymy też kiedy wróci prąd, bo bez prądu nie mam internetu, a skoro nie mam internetu, to nie mam kontaktu z żoną. Zobaczymy jak się to rozwinie. Ale mu się laser upodobał, stoja pod lasera staczy. Jak plac zabaw skacze w tej nazwie. O.
Jego ulubioną zabawką w ostatnich dniach znalazł sobie szpulkę nici. Trenuje swoją sprawność, żeby być najlepszym łowcą na sykichodze. Ma zabawkę, ma drapak, a najwięcej przyjemności sprawiają mu takie znajdy, które gdzieś sobie wynajdzie. O. Nie mogę podejść bliżej z kamerą, bo zaraz go sznurki zainteresują, jak zwykle. Ale podrażni ta szpulka. No. Teraz zmiana przeszkody. Rura od odkurzacza też jest w porządku. Pst, 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 pst. Gdzie poszło? Tam jest, chodź tam. Mus, mus. Tulfi idzie. Ojej. Ojej. No cześć, dzień dobry. Jak tam obchód? Wszystko w porządku? Wszystko w porządku, Tulfi? Gdzie masz siostrę? Drobna zmiana planów. Zamiast porannej kawy zrobimy sobie poranne pływanie. I testujemy tego potworka. Hit czy kit? Zaraz zobaczymy, jak się w tym pływa, jak się w tym widzi. Wydaje mi się, że przez to, że nie ma rurki bezpośrednio w ustach, że będzie lepiej mnie słychać, jak będę coś do Was gadał pod wodą. Ale to zaraz zobaczymy, czy maska przede wszystkim trzyma szczelność, czy rurki trzymają szczelność, czy cały zestaw trzyma swoją szczelność. Już przebrany, płetwy naszykowane, idziemy popływać, jest odpływ, także rafa powinna być trochę bliżej powierzchni.
Różnica jest taka, że te masy mogą być odkręcone. Teraz nawet z nami też mogę lepiej. Mamy set. Peskę wyrobimy set. No powariowali się tutaj.
Na szczęście nie mają wiele przecież. O, no dużo. Ciekawe tu porządka. Lepiej je nie zakłócę. Artyrion, nie klemący, dobra. No, mamy rybek blisko. No, tyle mamy było. O, nie to duży. Nie to duży. No wiem, że to jest tego duży. Jak widzicie, sam o tym nie wiedziałem. Nie widać ich z brzegu. Są porozstawiane sieci w wodzie. Żadnych bojek ani nic. No i nie można powiedzieć, nie można, że to jest taka wojna jakaś odwieczna z kimś, bo wojny nie ma. No ale już ten temat kilka razy był poruszany z wujkiem, z kanclerzem Barangaju. Tylko problem jest takiej natury, że jak zabronisz tym ludziom łowić ryb, to nie będą mieli co jeść. Gadałem o tym z wujkiem, jakby, nie wiem, jakby wujek został kapitanem Barangaju, żeby zrobić tu sanktuarium dla ryb, żeby zrobić strefę bez łowienia ryb. No ale wujo mówi, że żeby go na taczkach wywieźli, bo jest bardzo wielu ludzi, którzy nie mają żadnego źródła utrzymania. Jedyne, z czego żyją, to łowienie ryb, z tego mają pokarm, z tego mają jakieś pieniądze, jak się złowi trochę więcej. No ale irytujące jest, że no zobaczcie, nie widać żadnej bojki, nie spodziewałem się żadnej sieci, a nagle wpłynąłem, widzieliście, takie kółko z sieci, gdzie no jakbym był bardzo złośliwy, to bym tylko oznajmił wujkowi,
że będę miał nóż przy kostce i jak spotkam jakąś sieć na swojej drodze, to będę ją ciął. No ale też nie mogę tak zrobić, bo jak wiecie, żyjemy sobie dobrze z lokalną ludnością, nikt nie sprawia nam problemów. To czemu miałbym mi sprawiać problemy? To nie jest temat na ten czas. To nie jest temat na ten czas. Maska sprawuje się dobrze. Jedyna różnica, że w tej masce oddychasz przez nos, bo ona ma jeszcze zawory zwrotne, bym to nazwał, takie silikonowe uszelki przy rurkach, że zasysasz powietrze, no ale jak wydychasz, to leci innym otworem. I oddychając ustami jest ciężej zasysać powietrze. Zasysać nosem jest łatwiej. Mam tylko nadzieję, że zbyt wiele nie złapią ci rybacy. Jak widzieliście, sieci były puste. Była tam jedna ryba, którą myślałem, żeby uwolnić, ale była po drugiej stronie sieci. Musiałbym na tą ścianę jakąś przepłynąć, żeby samą siebie mi zaplątać. A też zaplątać się w sieć bym nie chciał po prostu. Dobra, pora się przekąpać. Wtedy można brać się do pracy. Dobrze, jestem na górze, wygłupiam się na górze, zrywam te płyty. No ale muszę wam powiedzieć, że dzisiaj nie jest słoneczny dzień, nie ma pełnego słońca. A mimo to, jak dotykam płyty, która tutaj jest pod dachem, no to jeżeli moje ciało ma temperaturę 36,6 czy tam w granicach 37, to i tak odczuwam, że ona jest ciepła, czyli ma powyżej 40 stopni. Wynika to z faktu, że na Filipinach bardzo często zauważyłem, że mają ogromny problem z dachami. Tak, tutaj widzicie, jest blacha i zaraz pod blachą są te płyty. Jest to zrobione źle. I w wielu miejscach dachy są zrobione źle, jak sprawdzam, jak są otwarte konstrukcje dachów w różnych sklepach, w różnych miejscach. Na Filipinach stosuje się taką izolację. Folię aluminiową, jedno- albo dwustronną. Folia, pianka, folia albo folia, pianka. Często zauważyłem, że jest nawet ta folia zamontowana złą stroną. Jak jest jednostronna, to pianą do góry, a folią do dołu. Gdzie folia ma za zadanie odbijać po prostu ciepło. Izolować nas od ciepła. Jak taki dach powinien być zrobiony? Jak mamy główną połać dachu, kamień czy blachę, tak jak tutaj, to powinno być podniesione minimum na 5 cm. Dopiero tutaj mamy nabitą folię aluminium do góry, najlepiej dwustronne, ale może być aluminium do góry. Tutaj jeszcze nabijemy coś mniejszego, nie musi być takie duże jak tutaj, i na to dopiero idą płyty. Zamysł tego jest taki, tak jak w Norwegii, żeby tutaj cały czas była opcja, żeby cały czas był przewiew, żeby cały czas samo powietrze miało funkcję w jakiś sposób izolującą nas, czy od zimna, czy od ciepła, tak jak tutaj. No bo jeżeli oni nabijają blachę i pod blachą jest bezpośrednio folia, to nie spełnia żadnej funkcji. I nawet jak nabiją tą folię poprawnie, ale zaraz pod blachą aluminium do góry, to ona i tak z czasem zacznie się wykruszać, przetopi się od temperatury. Także tutaj dach jest całkowicie do ściągnięcia, żeby podnieść to piętro tak czy siak. No ale tutaj jest sytuacja może nie tyle nie od odratowania, bo dałoby się to odratować i zachować tak jak jest, z tym, że wszystko byłoby niżej, bo trzeba byłoby zerwać to co jest, zamontować folię i dopiero opuścić dach, zabić go płytami. No jest tu bardzo parno, jak tylko chwilę pracuję, to poce się tutaj na górze niesamowicie, na dole tak nie jest. Będzie trochę zabawy z tym dachem, ale tak jak wspominałem w którymś filmie, to już raczej się w tym roku nie wydarzy, bo w tym roku jest jeszcze bardzo dużo pracy z innymi ważniejszymi rzeczami. A to piętro może sobie poczekać na przyszły rok po prostu, żeby tutaj zrobić 2 pokoje, tak jak wspominałem. No i będziemy mieli dodatkową przestrzeń tam nad kuchnią, za tą ścianą jest ta kuchnia, co budujemy.
Tam też będzie można coś zrobić otwarte. Jeszcze nie mamy konkretnego pomysłu, bo może tam będą zbiorniki na przykład na części tego, bo ta kuchnia jest większa niż wychodzi za połowę budynku. Może tam będą zbiorniki na wodę, żeby było odpowiednie ciśnienie wody, żeby normalnie prysznic działał. No nic, biorę się dalej za pracę i za zrywanie tego bałaganu. Ale dzisiaj nie zrywam dzisiaj całości raczej. Bo będzie po prostu dużo wygodniej, jak już będzie ta część przygotowana. Tu nabiję płyty i będzie po czym chodzić. Bo ja bez problemu sobie po tym pochodzę, ale jak któryś z chłopaków będzie mi klapka pomagał, nie chciałbym po prostu, żeby całą drogę trzeba było latać po belkach. Bo tak spaść na belkę w rozkroku to raczej nieprzyjemna sprawa. Chociaż nigdy mi się to nie zdarzyło, ale mogę się tylko domyślać. Mam nadzieję, że nigdy mi się nie zdarzy. No nic, wracam do pracy. No i przeliczyłem się. Źle wam powiedziałem wczoraj, bo są 3 łóżka piętrowe. Jedno, drugie i trzecie. 3 łóżka piętrowe, jedno duże, którego już nie ma. Jest zdemontowane w elementach. Taki był zamysł, jak ten dom był budowany, żeby tu były jakieś miejsca takie do spania dodatkowe. Ale nigdy to nie było wykorzystane. Bo urodziła się Aurora i rodzice szybko wracali do Dumaguete, żeby pomóc siostrze z małym dzieckiem. I tak już zostali w Dumaguete. No nic, bierzemy się dalej za pracę w tej saunie. Jak się ładnie bawią. No i musimy jechać trochę pozałatwiać. Musimy podjechać do bankomatu. Musimy zamówić trochę materiału na kontynuację prac. Trzeba już chyba zamówić też płyty do szalowania stropu. I być może zamówi się też pręty zbrojeniowe na strop. Ale to może być zamówione też przy następnej okazji. Jeszcze są ściany do pociągnięcia na górę. Obszalowanie kolumn, wieńcy, zalanie tego betonem. Teraz albo potem można zalać posadzkę. Można też zrobić po stropie. Ale wydaje się, że dopiero od poniedziałku chłopaki będą mogli ruszyć, bo dzisiaj jest piątek. Wydaje mi się, że dopiero od poniedziałku. Jak dzisiaj zamówię, to może dzisiaj wieczorem, po południu albo jutro w trakcie dnia to przyjedzie. I wtedy na poniedziałku mówię z chłopakami, że od poniedziałku możemy startować znowu. No. Bierzemy skuterek i jedziemy do Lazji. I proszę Państwa, mamy zwycięstwo. Znaczy, to nie ja mam, ale mama ma. Z Ernestine. Jak ukręcić sobie bata na dupę? Można w tej sprawie pytać niejaką Roenę. No więc Roena zaskarżyła mamę do barangaju na spotkanie z kapitanem. Jak wspominałem wam, mama szukała tej konfrontacji, szukała możliwości spotkania się, było pismo od prawnika. No ale myślała, że może na huki coś zastraszy, że może kapitan barangaju będzie po jej stronie. Umowa będzie anulowana. Dostała kilka różnych możliwości wyjścia z tego. Pierwsza możliwość, zapłata całości z góry dzisiaj na już. Nie miała takiej możliwości finansowej, chociaż, tak jak wspominałem wam, na oszustwie już zarobiła swoje pieniądze. Nie pamiętam, jaka była druga opcja.
A druga opcja na pewno była też taka, że po prostu zwracałem jej pieniądze i arrivederci, radź sobie sama, nic, jakby nic nie było. A trzecia opcja, która też jest poniekąd korzystna dla mamy, ponieważ tą kwotę, którą zdążyła już wpłacić, to równowartość tej kwoty dostanie w ziemi. Niewielki kawałek tej ziemi, która tam jest. Więc mama nie musi wyciągać od siebie z konta, z portfela pieniędzy, które Rowena już zdążyła wpłacić, a dostanie Rowena w przydziale jakiś tam niewielki kawałek ziemi, który i tak nie wystarczy na pokrycie tego, co ona sprzedała. I ona będzie miała problemy teraz z tymi innymi nabywcami prawne. No ale już jest ostatecznie, nie mogę powiedzieć zasądzona, no ale ostateczna wersja jest taka, że ten kontrakt będzie anulowany. Mama odzyska zdecydowanie większą część ziemi, część dostanie Rowena, no i na jej barkach spoczywa odpowiedzialność prawna za to, co zrobiła po prostu z tymi innymi ludźmi, którym sprzedała ziemię, a nie miała do tego prawa. Także no jest pozytywna informacja i to jest bardzo pozytywna informacja, bo są pewne wydarzenia w życiu, które są, wydają się negatywne. No ale to są wydarzenia dość błahe, umówmy się, na przestrzeni całego życia, tak jak na przykład teraz z samochodem, że muszę jechać do Dumaguete. To jest nic, ale jeżeli w grę wchodzi wielki kawał ziemi i ogromne kwoty pieniędzy, no to już jest coś, co potrafi po prostu bardziej psuć krew. No ale udało się, także jest ogromny pozytyw, z tego należy się cieszyć, a reszta to są drobnostki. To są tam głupoty. Cieszę się bardzo, bo ta ziemia będzie miała dużo większą wartość po prostu, jak się znajdzie normalnych nabywców. Z czasem ta wartość będzie jeszcze rosła, jeżeli mama potrzebuje pieniędzy, wystarczy zapłacić geodecie, podzielić ją na mniejsze działki i sprzedać konkretne działki, a nie od razu całość. Sama sobie bata na dupę ukręciła tym, że wezwała mamę na spotkanie w Barangaju. Oj, fajnie, że ta historia kończy się pozytywnie. Teraz tylko jeszcze z tego, co rozmawiałem z Ernestin, trzeba tutaj coś na Skikorze, załatwić jakieś sprawy papierkowe i wszystko jest w porządeczku. Uwaga, podaję rozwiązanie zagadki. Dlaczego muszę nagle pilnie jechać do Dumaguete? Oto rozwiązanie. Chłodnica. Trochę się zdenerwowałem, nie powiem, ale już mi przeszło. Jak wzięli samochód, nie było go jeden dzień, przyjechali drugiego dnia i że trzeba wymienić chłodnicę, bo chłodnica gdzieś teraz jest popsuta. Zresztą jak ona wygląda? Widać, że swoje to ona już przeszła. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ale widać też pracę, którą ostatnio wykonywali, bo to nie wyglądało tak. No i na Sikihorze nie ma możliwości nabycia nowej chłodnicy. Inna sprawa, że cokolwiek w multicabie robicie, no bo to są, nie wiem, czy aż na tyle składaki z różnych, czy o co chodzi. No ale tak samo jak wymieniał mi pompę do hamulca ten Australijczyk, to też powiedział, że nie mogę jechać do sklepu i po prostu ją kupić, że musi jechać z wymontowanym elementem, żeby kupić identyczny. I tak samo jest z chłodnicą. Także jutro biorę chłodnicę w plecaczek, bierzemy skuterek, jedziemy skuterkiem do portu, biorę szybką łódź z plecaczkiem, ląduję w Dumaguete, jedziemy do sklepu, załatwiamy to, co trzeba załatwić, kupujemy chłodnicę, znaczy się, i tego samego dnia wracamy. Rano wypuszczamy zwierzaki, dajemy im jeść. Nie będzie mnie tyle, jakbym był po prostu w pracy 8 godzin, więc nic nie powinno się tutaj wydarzyć. Byłem zdenerwowany, no, byłem zdenerwowany na początku przez sam fakt, że wiecie, jakby się chłopaki odezwali za pierwszym razem, gdy samochód był rozebrany, że warto wymienić chłodnicę, to już wtedy trudno, nawet z tą wycieczką do Dumaguete, byśmy tą chłodnicę wymienili.
No ale powiedzieli, że naprawią. No i naprawili. Tylko że z racji swojego wieku pewnie przejechanych kilometrów zepsuła się w innym miejscu. Już nie nadaje się teraz do naprawy. To można się trochę zdenerwować, no ale co, po co grzmieć? Nic to już nie zmieni. Mleko się wylało i nic to nie zmieni. Teraz trzeba po prostu to naprawić i tyle. No co? A jakbym oddał Suzuki Multicaba do dedykowanego salonu Suzuki, jakiegoś dealera, to mógłbym mieć większe pretensje. Ale tutaj mimo wszystko chłopaki pracują za dużo mniejsze stawki niż na przykład ten Australijczyk, co miał w Dumagetę, gdzie za jeden wieczór skasował mnie wtedy 8,5 tysiąca, ale byłem na to gotowy. Oni tutaj wymieniali uszelkę pod głowicą, wyciągali cylindry, widzieliście pierścienie i za całość prac za robociznę wzięli 16 tysięcy, czyli tylko 2 razy więcej niż tamten gościu, a pracy było dużo więcej. Nie ma co się złościć. Bo jak się wpadnie w te negatywne tryby, co ty chcesz motorem jeździć? Jak się wpadnie w te negatywne tryby, da się tym negatywnym emocjom zawładnąć nad sobą, to tylko więcej takich rzeczy negatywnych po prostu będzie się pojawiało, testując naszą cierpliwość. Nie ma co się złościć. Nie ma. Także jutro w planie z samego rana wycieczka do Dumagety. Ale teraz już będzie inny komfort podróży, bo weźmiemy po prostu OceanJeta. Jeszcze nie płynąłem OceanJetem, ale to jest inny komfort podróży i przede wszystkim podróż trwa połowę czasu, 40 minut, a nie 1,5 godziny. I jeszcze tego samego dnia wieczorem będziemy już na miejscu. A może będziemy jeszcze tak wcześnie, zobaczę jak te promy pływają, w jakich godzinach i jak szybko uda znaleźć się nową chłodnicę. Że może jeszcze tego samego dnia uda się ją dowieźć do chłopaków i niech sobie działają. Zamówiłem materiał, cement, piasek, żwir, zbrojenia. Na strop jeszcze nie zamówiłem zbrojenia, bo jeszcze konsultuję. No bo chłopaki co u mnie robią, gadając z wujkiem, no to mówi, że większego przekroju zbrojenia, nie 12. No ale z wujem rozmawiałem, drugi raz się upewniałem, czy jest tego pewien. No to mówi, że u niego na budowie tego dwukondygnacyjnego domu betonowego z tym płaskim dachem były używane pręty 12 na strop. Podwójna siatka, tak jak to jest planowane, i że były 12. A że tu jest niewielkie to pomieszczenie całe, jakby nawet wyjąć tą ścianę działową, ale ściana działowa też dodatkowo będzie to trzymała, no to te 12 powinny wystarczyć. Ale jeszcze poczekam, aż chłopaki wrócą do pracy w poniedziałek i jeszcze raz z nimi to skonsultuję. Policzyłem, ile tego zbrojenia będzie potrzebne, pi razy drzwi. Policzyłem, ile będzie potrzebnych płyt, żeby zrobić szalunek. Mam policzone. Nie mam policzone, ile cementu, piachu i tak dalej, no bo to w międzyczasie jeszcze będziemy zużywać to, co zamówiłem dzisiaj i zobaczymy, z czym zostaniemy po prostu i wtedy będziemy wiedzieli, na czym stoimy. Także na dzisiaj jest skończone jeżdżenie i możemy sobie coś dalej delikatnie podłubać. W co tu ręce włożyć? Może wezmę i zdemontuję sam wpierw te łóżka piętrowe, bo zawadzają mi, stoją mi w drodze, nie mogę dalej rozbierać drugiej części salonu. Tu co już spadło, już jest ładnie pozamiatane, jeszcze trzeba górę przeszlifować, powyciągać gwoździe, gdzie niegdzie jeszcze zostały,
i można impregnować tą część podłogi na gotowo pod płytę. Co płaczesz, krzyczysz? Wiecznie głodny. Wiecznie głodny. Przecież widać, że jeszcze masz pełny brzuszek. Jak ja bym ci dawał jeść, za każdym razem jak ty wołasz o jedzenie, to ty byś się nie mógł ruszyć. Nie mógłbyś się ruszyć, mus. Zaznaj trochę umiaru, co? Ty musisz być w dobrej formie, zwinny, a nie jak kula. A nie jak kula. Pani przyjedzie i powie, że cię spasłem. Dobra, wracamy do pracy. I dzisiaj dzień trochę się rozdekł w czasie. Byłem na bajerce u wujka i cioci. Załatwiłem materiały. Byłem z wizytą mechanika, tam też chwilę porozmawialiśmy. Jak widzieliście, ściągnąłem tą drugą płytę, zerwałem tą drugą płytę. Oczyściłem belki. Tam w chwili obecnej, tam jak widzicie płomień. No to właśnie jest ten kawałek podłogi wraz z jednym łóżkiem petrowym. Jak zacząłem młotkiem stukać w to drewno, żeby porozbijać to łóżko, ewentualnie wykorzystać niektóre elementy, no to w niektóre elementy młotek po prostu wchodził. Przejedzone. Ale widać, że łóżka były z innego drewna po prostu. Także materiał nie do dratowania, nie do użycia. A tam w ogóle chyba to widać w kamerze w oddali. Świnkę sobie wypasają w tym momencie. Zawsze była po drugiej stronie, ale teraz sobie chodzi tutaj. Na razie sobie może jeszcze chodzić, dopóki nie ma płota, to nie będziemy przecież z nimi walczyć. Bo płot to taki dodatek, ale myślę, że płot już będzie w przyszłym roku. Bo jak będziemy w Norwegii. A co to? Jaki fajny, kolorowy. Ale jak taki kolorowy, to znaczy chyba, że lepiej z nim nie zadzierać też. Przedni odnóża ma w innym kolorze, takim czerwonym, reszta zielona. Bardzo ładny jesteś, pajączku. Jak będziemy w Norwegii, to zapewne pojedziemy z wizytą do cioci, do właścicielki reszty tej ziemi. Jaki ciocia ma plan na to? Bo słyszałem, że ewentualnie ciocia też ma jakiś plan. Wiadomo, to jest ziemia po tacie cioci, czyli po tacie też mojej teściowej. I może być tak, że niekoniecznie będą chcieli całkowicie, znaczy teraz już to już ciocia, tak całkowicie pozbyć się wszystkiego, co tutaj jest po rodzicach. Ale może ciocia, bo z tego co gadałem z wujkiem, to ciocia też już rozmyślała wcześniej, co by tu można było zrobić, że też jakieś domki, coś. Więc można się z ciocią dogadać i zrobić jakąś wspólną inicjatywę. Bo ta ziemia generalnie, tak jak wam kiedyś wspominałem, my zrobiliśmy tylko z geodetą tą część, co nas tutaj interesuje, ale ta ziemia jest już tam za drogą na górce. Także będzie trzeba się w Norwegii spotkać z ciocią i o tym porozmawiać. I też o ogrodzeniu całej tej działki. Nie wiem, czy się zbiorę jeszcze dzisiaj, żeby coś porobić. Z jednej strony mi się nie chce. Czasem się nie chce. Z drugiej strony muszę trochę... No to nie ma tak dużo szykowania znowu. No ale troszeczkę przygotować na jutro. Posprzątać to, co jest ważne z widoku kota, żeby kot tego nie zrzucił łapą i gdzieś nie wyniósł tego, nie wiadomo gdzie. Ale już mi się dzisiaj jakoś tak energia ze mnie uszła na ten moment.
Ale też już jest po 16, jak to nagrywam. Nie wiem dokładnie, która jest godzina, nie mam telefonu, ładuje się. Przyjedzie żona, to wpłacimy kolejną część transzy na budowę tego budynku. Tutaj sobie jeszcze hollow bloki schną, które robili jak przyjechałem. Bo chcą zamówić już jeszcze więcej materiału, żeby mogli na bieżąco kontynuować ze wszystkim. Pewnie już będą myśleli o oknach, o takich sprawach, żeby wszystko było pod ręką, żeby nie musieli czekać potem. A przynajmniej tak mi się wydaje, że taki mają na to system i plan. Zastanawia mnie, jak to będzie dokładnie wszystko wyglądało na końcu. No jak widzicie, pospawali coś, co wygląda jak docelowa bryła domu de facto. Jest ten dach, gdzie ja pokazuję palcem, jest tam ten dach wystający z uskokiem nad taras, z przodu taras, dach spadzisty w tamtą stronę. Także taka wizualizacja 3D tego, co tutaj jest. Ciekawe, co oni z tym kombinują tutaj. Aha, no bo to już na sztywno przyspawali z tej strony. Aha, formę do betonu sobie chyba z tego robią. Bo widać tutaj ślady betonu poprzedniego. Że mają taki system pionowania kolumn narożników. No bo jeżeli ona teraz jest tam przyspawana tutaj i ona stoi w pionie, to dużo łatwiej będzie poskładać resztę i zalać resztę. No ewidentnie jest to tylko forma do betonu, bo jest ubrudzona w betonie. Nie była robiona pod tą pracę, tylko używają tego na różnych projektach. A jeszcze coś sprawdzimy. Aha. No bo ta stalowa konstrukcja też jest trochę jakby od wewnętrznej części muru, że hollow blocki są po wewnętrznej stronie i to się rzuca w oczy, więc może to jest tylko taki pilot dla nich. Nie wiem, sam się zastanawiam, co oni myślą z tym zrobić. Te, co są przyspawane nad tarasem, też mają spad w tą stronę. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Zobaczymy w przyszłości. No nie uwierzę, że to ty to wykopałeś. To musiał tu Tulfi ci pomóc chyba, co? A ty się teraz bawisz? Mus ma niespożyte pokłady energii. Naprawdę. No inna sprawa, że tak jak wam wspominam za każdym innym razem, wiecznie woła o jedzenie, wiecznie by chciał jeść. Rzadko zdarza się tak, że był po prostu full. Aj, ten koci instynkt. Jak tylko coś się rusza, to goni. Sprawdzałem już, czy Mus ogarnia gry na telefonie. Są na YouTubie te gry dla kotów, co myszy biegają albo rybki pływają po ekranie.
Tak, no oczywiście instynkt. Jak coś się rusza, to goni. Ale jest pocieszny. A w ogóle jaki piękny jest. Ostatnio trafiłem. Nie trafiłem, przeglądałem na Facebooku mojej żony, jak wstawiła zdjęcia, jak go znaleźliśmy, jaka to była bida. A teraz już jak wypiękniał. O tak, no. Bardzo wypiękniałeś, maluchu. Całe szczęście, że cię znaleźliśmy. I dla nas, i dla ciebie. No, nawet z kamieniem się bawi. Nie mam w zwyczaju nagrywać nic z sypialni, ale też wiecie, psy mają te kojce, te łóżka swoje takie, no jak łóżko dla psa zamówione z Lazady, widzieliście te łóżka pewnie, nawet jak przyszły, to otwieraliśmy paczki. No i są 2 łóżka dla 2 psów, ale mus upodobał sobie, wieczorem się kładzie w jednym łóżku. No i wczoraj wieczorem mus sobie już leżał, spał, a Tulfi zdecydował się, że też chce leżeć w łóżku. Rosie nie śpi w tym swoim kojcu. Rosie śpi za łóżkiem na podłodze zawsze. Ale wczoraj była wojna o to łóżko Tulfi z musem. Aż w końcu mus wygrał i wygonił go z łóżka. Tulfi dał za wygraną. Rosie jest dużo bardziej introwertyczna. Dużo dłużej zajmuje jej zaadaptowanie się do innych zwierząt, z tego co widzę. Bo nawet ta czarna sunia, co przychodziła i bawiła się. O, ty tu. Ty, Tulfi. Tylko nie wykop naszego fundamentu, narożnika. Nie mógłbyś kopać jakiegoś, nie wiem, tego korzenia na przykład? Tylko musisz akurat tutaj kopać. No chyba, że masz w tym jakiś głębszy cel, coś wyczułeś, nie wiem, złoto, ropę. To kop. To kop. A może chcesz trochę grunt wyrównać po prostu, bo za wysoko tu jest, co? Wracając do tematu, to jest czarna suczka, z którą Tulfi się od dawna bawi, od samego początku. To widzę drugi dzień z rzędu, że Rosie wcześniej w ogóle nie była tym zainteresowana, teraz Rosie już też się bawi. I tak samo było z kotem. Na początku Tulfi cały czas, Tulfi generalnie ma dużo lepszą relację z kotem. Ale Rosie już coraz śmielej, dużo dłużej czasu zajmuje jej do przyzwyczajenie się, nie, zaadoptowanie, nie wiem, upewnienie się, że może ktoś jej krzywdy nie chce zrobić. A mus z Tulfim to naprawdę jak bracia. Lubią razem rozrabiać. Mus ze starszym bratem, o. Tulfi się bawi, to mus go będzie pacał po głowie. Pięknie sobie wąsy ubrudziłeś, no. Pięknie, Tulfi. Co, korzenie? Nie syp na mnie, co? Widzę, że coś tu wykopałeś, co to jest? Aha. Klocek hamulcowy. To nie jest zabawka, zostaw. Pszt. Kop dalej. Aj, pięknie Tulfi się umorusałeś. Dzisiaj nie masz wstępu do łóżka. Jak pracowałem dzisiaj w trakcie dnia, to się w łóżku bawili razem z musem. W moim łóżku, nie w swoim. No, już coś zobaczył. No i Tulfi poza tym to ma ADHD trochę.
Jakby było nudno bez tych zwierzaków. Zwierzaki wnoszą tyle szczęścia i radości do życia. Ale właśnie podjąłem decyzję. Dzisiaj już nie pracuję. Bo też widzę to, zauważyłem, ale to widać to gołym okiem, no i to jest oczywista sprawa. Że jak tylko żona pojechała do Dumaguete w związku z pogrzebem i zostałem tutaj sam. I teraz też wróciłem sam i ja pracuję. To tak jak ja pracuję, no to zwierzaki do żony przyjdą, kot będzie siedział na kolanach, bawił się i w ogóle. A tak widzę, że nie mam wystarczającej ilości czasu. Bo nie mogę powiedzieć, że nie poświęcam im uwagi, bo karmię je, z rana się trochę pobawimy i później, ale szczególnie kot. Kot, jak tylko gdzieś przysiądę, to zaraz skakuje mi na kolana, zaraz leży, żeby go głaskać po brzuchu. Także wszyscy czekamy, aż Ernestine wróci. Cała czwórka. Cała czwórka. A w związku z tym będę się już żegnał na dzisiaj. Dziękuję Wam za komentarze. Jak zawsze robicie świetną robotę. Szczególnie dziękuję z całego serca wszystkim tym, którzy sumiennie pod każdym jednym filmem piszą komentarz. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za Wasze lajki. No i witam nowych subskrybentów. Tak jak wspominałem w poprzednim filmie, będę robił Q&A, jak się uzbiera odpowiednia ilość po prostu pytań. Także pod tym filmem też możecie zadawać jakieś pytania, jeżeli coś Was nurtuje. Tak będę umiał, to odpowiem. Pozdrawiam Was serdecznie. Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Jeszcze Siquijor, ale prawdopodobnie jutro Dumaguete. No ale czekam, bo nie mam internetu cały dzień. Był internet tylko na chwilę, wrócił prąd. No i internetu nie ma. Pojechałem do wujka, coś trzymałem internet, mam tego samą zastawcę, ale wuj jest lepiej zorientowany, bo kanclerz. No i gdzieś obalali drzewo. Tak my obalaliśmy. No i trafili akurat w kabel od internetu. Ale urwał, jak kiedyś był ten sławny filmik na początkach polskiego internetu. No ale jest poinformowana ta osoba, nie wiem, firma, co za to odpowiada. No i podobno naprawiają to. Ale czy naprawią, to jeszcze dzisiaj zobaczymy. Na razie, cześć, pozdrawiam.